Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiejszy materiał będzie podsumowaniem dotychczasowego mojego projektu, czyli przeróbki klimatyzatora, który w zasadzie jest pompą ciepła powietrze na pompę ciepła powietrze-woda, a jest nim klimatyzator Haier Taiga 7 kW w chłodzeniu, 8,1 kW w grzaniu. Głównym założeniem projektu było zużycie nadmiaru energii, która została wyprodukowana przez moją fotowoltaikę w ilości około 1,5 MWh. W uproszczeniu, ponieważ ja rozliczam się na starych zasadach, sieć jest moim takim magazynem energii o sprawności 80% i terminie przydatności energii rok czasu. Czyli jeżeli bym tej energii nie zużył, zakład energetyczny by tą energię zagospodarował. Projekt został uruchomiony w połowie lutego dzięki uprzejmości moich kolegów, bo wtedy jeszcze nie posiadałem uprawnień F-gazowych. Do dzisiaj zużył około 1300 kWh. Dom posiada powierzchnię około 150 m2, jest pokryty w 60-70% podłogówką. W zimę na dole była utrzymywana temperatura w okolicach 22 stopni Celsjusza, natomiast u góry w części sypialnianej było mniej więcej około 19,5 stopnia. Tyle na początek, zapraszam do kotłowni. Jesteśmy w mojej kotłowni. Mam nadzieję, że wszystko widać. Troszeczkę dziwne ujęcie, ale tylko w ten sposób potrafiłem objąć całą tutaj aparaturę. Tu jest ten kontrowersyjny wymiennik, którego cały czas badam. Tutaj jest skrzynka z automatyką. Mamy tutaj pompkę cyrkulacyjną. Tu już jest zamontowany częściowo ciepłomierz. Tu jest przepływomierz zamontowany, widzicie, jeszcze prowizorycznie. Mamy tutaj również wziernik. Tak się całość prezentuje. W skrzynce znajdują się wszystkie elementy z jednostki wewnętrznej. Mamy tutaj silnik, pilot, wyświetlacz i oczywiście płytę główną. Pozostałe elementy są to elementy układu, który monitoruje pompę ciepła. Następnym elementem jest ciepłomierz, który jest niestety nie w pełni zainstalowany, ponieważ jego czujnik temperatury powrotu jest niezainstalowany. Jego głównym zadaniem było wskazanie poprawnej wartości przepływu, na podstawie której skalibrowałem przepływomierz. Obecnie służy do kontroli wskazań przepływomierza, bo rzeczywiście ten egzemplarz zaniżał wskazania. Natomiast jeżeli chodzi o czujniki temperatur, to w moim przypadku tych czujników jest 6. Zacznę od niezbędnych, dwóch, które są wyprowadzone z płyty głównej. Jeden odpowiada za zabezpieczenie maksymalnej temperatury gazów doprowadzonych do wymiennika. W przypadku Haiera jest to bodajże 67 stopni. Oraz czujnik temperatury pokojowej w pomieszczeniu, w którym powinna się znajdować jednostka wewnętrzna, i ten czujnik umieściłem na powrocie wody z podłogówki. Kolejne dwa sensory odpowiadają za pomiar temperatury wody na zasilaniu i na powrocie. Są one umieszczone w specjalnych osłonach, które są z kolei umieszczone w świetle przepływu wody, dzięki czemu ten pomiar temperatury jest bardziej wiarygodny. I ostatnie dwa monitorują temperaturę gazu na zasilaniu i na powrocie i są one umieszczone w dodatkowych izolacjach kauczukowych i mierzą te temperatury metodą przylgową, to znaczy są przymocowane do rurek miedzianych za pomocą taśm aluminiowych. A teraz przejdę do części, na którą zapewne większość Was czekała, do próby określenia sprawności mojej pompy ciepła. W tym celu posłużę się wykresem COP w funkcji temperatur zewnętrznych. I jak widzicie, udało mi się tutaj zarejestrować pomiary w zakresie -4 stopni Celsjusza do około 9 stopni Celsjusza, a jest to tym spowodowane, że poprzednie pomiary, które rejestrowałem w temperaturach około -10, -12, 14 stopni Celsjusza, były wykonane niepoprawnie, a jest to związane z tym, że źle zamontowałem czujniki temperatur.
Natomiast same pomiary zużycia energii elektrycznej są jak najbardziej poprawne. Dla zainteresowanych w opisie filmu umieszczam linki do filmów z pomiarami. Natomiast maksymalna temperatura 9 stopni Celsjusza była podyktowana tym, że w tej temperaturze moja pompa ciepła zaczyna kluczyć, to znaczy co jakiś czas się włącza i wyłącza. Ja nastawiłem się na pracę ciągłą. Jednym z rozwiązań tego problemu w okresie przejściowym było to, że pompa była włączana tylko w nocy, gdy temperatury spadały poniżej 9 stopni Celsjusza, a za dnia kształtowały się nawet do 15-18 stopni Celsjusza. Natomiast jeżeli chodzi o samo COP, to przyjmuje ono wartości w zarejestrowanym zakresie temperatur od 3 w temperaturze zewnętrznej minus 4 do 4,2 w temperaturze około 8-9 stopni Celsjusza. Oczywiście jest to tylko taki wycinek pomiarowy, ponieważ w temperaturach wyższych COP będzie wzrastało, a w temperaturach niższych COP będzie malało. Ostatnim elementem, jaki chcę omówić, jest chwilowe zużycie energii elektrycznej, które kształtowało się na poziomie 580 W w temperaturze powyżej zera, 600 W w temperaturach poniżej zera i najwyższe zużycia zarejestrowałem w tych najniższych temperaturach, które mi się udało zarejestrować, czyli minus 12, minus 13 stopni i było to na poziomie 1 kW. Jak widzicie, projekt jest jeszcze nieukończony. Będę dążył do pełnej integracji z Home Assistantem, do pełnej kontroli pompy ciepła. Mam nadzieję, że w ten sposób uda mi się ograniczyć kluczenia w okresach przejściowych. Ponadto samą decyzję o uruchomieniu projektu uważam za strzał w dziesiątkę. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ od połowy lutego udało mi się ogrzać dom energią, którą musiałbym przekazać zakładowi energetycznemu. Ponadto realizując projekt udało mi się nabyć nowe doświadczenia, nowe umiejętności, mam uprawnienia F-gazowe. Kanał się rozwinął, za co również chciałbym Wam podziękować. Na koniec chciałbym podziękować za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli tak, proszę o łapkę w górę, może subskrypcję. Tymczasem do zobaczenia. Cześć. Na koniec bonus dla osób najbardziej wytrwałych. Pytanko. Do jakiej sytuacji może dojść w momencie instalacji jednostki zewnętrznej w temperaturach ujemnych? W momencie takiej instalacji, podczas wyciągania rurek na zewnątrz, może dojść do skraplania wody wewnątrz, a następnie do jej zamarznięcia. I w tym momencie, nawet jak zrobicie pełną próżnię, ta woda zostaje w postaci lodu w środku tych rurek, ponieważ jest przyczepiona do ścianek rurki i niestety mamy wilgoć w układzie. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia.